Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam dzisiaj serdecznie z Pszczyny. Jestem sobie tutaj na takim jednodniowym, a właściwie półdniowym pewnie wypadzie. I dziś mam dla siebie takie małe wyzwanie fotograficzne, bo mam ze sobą mój ulubiony obiektyw 45 1.8, maleńki, idealnie pasujący na EM5, jak Państwo tutaj widzicie. I jestem w Pszczynie i chciałabym tym nie do końca chyba typowym obiektywem porobić tutaj trochę zdjęć, a przy okazji Państwu opowiem, dlaczego ten obiektyw akurat jest jednym z moich ulubionych. Tu jeszcze Państwu popodglądam za darmożkę, bo jesteśmy za płotem. Tu jest Muzeum Wsi. Zaraz tu sobie porobimy parę zdjęć właśnie 45. I tu będzie już pierwsza rzecz, za którą ja ją bardzo lubię, ponieważ jest to takie krótkie tele, czyli taka piękna portretówka tak naprawdę. To mam większy zasięg nią niż bym miała zwykłym obiektywem, bądź też 25 i za to bardzo, bardzo go lubię. Więc spróbujmy na przykład, tam jest taki młyn wodny, widzicie Państwo? To teraz spróbujemy sobie zrobić jego zdjęcie właśnie 45. Zdjęcia zrobione. Właśnie Państwo wjeżdżają na ekran, a ja sobie idę dalej. Tak trochę idę bezwiednie, bez jakiegoś wielkiego planu. Po prostu mam dzień wolny po uczciwym przepracowaniu całej 1 godziny dzisiaj. A że mam trochę rzeczy do przemyślenia, to właśnie taki wypad jest na to idealny. Tutaj zaczyna się to muzeum. Oj, tu znowu będzie nasz młyn wodny. I zaraz mu też zrobimy zdjęcie jeszcze z innego kąta. Ja nie zamierzam płacić dzisiaj za muzeum i do niego wchodzić. Kusi mnie troszkę żubrownia, ale to zobaczymy, czy będę nadal skuszona za jakiś czas. Natomiast jeśli chodzi o 45, według mnie to jest najbardziej opłacalny, natywny obiektyw w mikro 4/3 Olympusa. I daje piękny, piękny, ostry obrazek. O tym sobie powiemy za chwileczkę. Póki co strzelamy młyn. Żeby być bardziej precyzyjną, drodzy Państwo, gdzie jesteśmy, to jest zagroda Wsi Pszczyńskiej, do której ja wchodzić nie mam zamiaru, natomiast żebyście Państwo wiedzieli, jak się nazywa to muzeum. Drodzy Państwo, tu mogę wejść jeszcze bez biletu, więc tak też zrobię, ale mogę Państwu pokazać jedną z cech, za które bardzo, bardzo lubię ten obiektyw. Mianowicie jest to piękna portretówka. I tu mamy takiego pięknego modela, który myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli go ustrzelę. Mamy też jego lubą, więc zobaczcie Państwo, jak pięknie można rozmyć tło tą 45. W ogóle powiedzieć, że jest czwartek, godzina. Sprawdźmy, jaka jest godzina. Godzina po 12. W związku z tym jest dość pusto. I jest to bardzo, bardzo fajne. Państwo, wiem, gdzie jestem. Jestem gdzieś. Gdzie jest mój palec wskazywalec? Gdzieś tu. Więc jestem na początku drogi, więc bardzo pięknie. Cały park przed nami. Ten park jest przepiękny. Ja tu bardzo lubię przyjeżdżać. I jestem bardzo ciekawa, co da się uchwycić tą 45 właśnie. To powiem Państwu jeszcze, że ta 45, a to ta piękna tu, to był mój drugi stałoogniskowy obiektyw po Sigmie 19-2.8. I jak Sigma 19-2.8 mnie nie urzekła, tak ten obiektyw, nie wiem, czy są zdjęcia, których ja z niego nie lubię. I jednym z powodów, dla którego tak jest kompresja, jaką on robi. Tu Państwo widzicie to, co ja tu ustrzeliłam. I zobaczycie tam piękną kompresję. I tą plastykę tak naprawdę tego obiektywu, bo on daje tak przyjemny obrazek, a do tego jest tak maleńki. No proszę zobaczyć, jaki on jest mały tutaj na moim M5 Mark III. Jest mniejszy niż 25, bo jest węższy od niej. No jest naprawdę maleńki i lekki, bardzo lekki. A jest to, jakby nie było, odpowiednik 90 mm, jeśli chodzi o pole widzenia. Więc całkiem sporo. Piękna portretówka, ale też piękny do takiej bardziej dyskretnej fotografii ulicznej. Tu Państwu też powrzucam jakieś takie
przykłady, jak będę szła właśnie z tego parku. Ja ogromnie ten obiektyw polecam, zwłaszcza, że jest to najtańszy obiektyw Olympusa. Czy się mylę? Myślę, czy jest jakiś tańszy. Wydaje mi się, że nie. Tu mamy taką piękną latarnię. Sobie ją strzelimy. Państwa mam w ręku, aparat mam przy oku. Wszystko jest super. Jest i latarnia, a jeszcze bym sobie zrobiła... O, Państwo opadliście. Ciężko to tak robić, powiem Państwu, ale jakoś sobie tu damy radę. Powiem Państwu też, że odczuwam pewien taki stopień zażenowania nagrywając publicznie. I jakoś ciężko mi się z tym przełamać, no ale cóż. Fotospacer to fotospacer, musicie Państwo pójść za mną. Zatem idziemy sobie dalej, tu sobie ktoś odpoczywa, a my idziemy dalej. To są takie miejsca, albo to jest miejsce, jedno z takich, w których pięknie widać właśnie plastykę tego obiektywu. I ja Państwu na przebitkach tutaj, mam nadzieję, pokazuję, jakie zdjęcia tutaj zrobiłam. No, ja uwielbiam plastykę tego obiektywu. Nie umiem tego do końca nazwać, opisać. Mnie się wydaje, że to jest właśnie ta kompresja, którą on robi. No, ale jest to naprawdę w moim odczuciu piękne i jeśli chodzi o plastykę zdjęć, to jest to zdecydowanie mój ulubiony obiektyw. Nie jest moim najczęściej używanym, ponieważ nie jest bardzo uniwersalny, bo to jest jednak 45 mm, czyli ekwiwalent 90 na pełną klatkę. W związku z czym nie jestem w stanie go zawsze i wszędzie używać, ale jak już jestem z nim i nim robię zdjęcia, to zawsze jestem zadowolona. Mam pierwszy moment w parku, kiedy chciałabym mieć szerszy obiektyw. Mam ze sobą szerszy obiektyw, ale jak wyzwanie to jest wyzwanie. Dzisiaj nie chciałabym go używać. Mam go tak w razie czego, jakby już naprawdę było coś spektakularnego. Ale ponieważ tutaj, drodzy Państwo, zobaczcie, jaki tu piękny ślimaczek nam się czai, to przy okazji Państwu pokażę, z jak bliska ten obiektyw ostrzy. No i tu będzie największa póki co wada tego obiektywu, a mianowicie odległość ostrzenia. Widzicie Państwo, jesteśmy naprawdę daleko od tego ślimaczka. Ślimaczek jest tam, a on dopiero teraz na niego ostrzy. No i to jest pewien minus. Ja się to teraz próbuję zbliżyć, ile się da i na ile mi wyostrzy. No i tu już koniec. Tu już nie dał rady. Więc ta odległość ostrzenia jest niestety dość mała, przez co trochę tracimy to, jak bardzo on potrafi rozmyć tło. Da się z tym żyć, zwłaszcza, że jeżeli to jest portretówka, to i tak blisko nie chcemy robić zdjęć, no ale umówmy się, ten ślimaczek tutaj to jest taki, wiecie Państwo, można nawet telefonem go sobie mocno zbliżyć i jest. No więc to jest jedyny minus tego obiektywu, który ja widzę. A nie, przepraszam, ma jeszcze jeden minus. M5 Mark III i M1, rzecz jasna. Chociaż na M5 Mark III on jest po prostu jakby stworzony do tego aparatu. Jest uszczelniany, a ten obiektyw nie jest niestety. W związku z czym przy jakimś takim, no wiadomo, jak tak lekko kropi, to można ryzykować, ale jak pada, to już nie ma szans. Kolejna rzecz, za którą bardzo lubię ten obiektyw, to jak on jest ostry. To jest naprawdę ostry obiektyw. Bez względu na to, na jakiej przysłonie robię. Wiadomo, że jak jest na 1.8, to jest rozmyte, natomiast to, co ma być ostre, jest ostre. I bardzo go za to lubię. No i właśnie za tą plastykę, za to, jak wyglądają te zdjęcia nim robione. Ja bardzo serdecznie Państwu go polecam, jeżeli się zastanawiacie, jaki sobie kupić następny obiektyw pokitowym, to myślę, że 45 Olympusa Państwa nie rozczaruje. Jest też jeden z nielicznych obiektywów, który jest tańszy niż jego odpowiednik Panasonica Lumixa, bo ten 42,5 Lumixa 1.7, przynajmniej tak jak ja go widziałam, zawsze był trochę droższy niż ten Olympus. Dochodzimy tu, drodzy Państwo, do jakiejś rwącej rzeki
I tu też mam dla Państwa zapytanie, jak dzisiaj dźwięk? Bo ja dokonałam pewnej inwestycji i tą inwestycję dzisiaj testuję mocno i nagrywam co prawda telefonem, ale razem z inwestycją. Tutaj mam nadzieję, że jak stuknę, to Państwo słyszycie, że jest inwestycja. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie dzisiaj z dźwiękiem. Mam nadzieję, że jest lepiej niż było. Państwo, tu mamy wejście do stajni książęcych. Ja oczywiście po taniości nie będę do samych stajni wchodzić, ale wejdę sobie tam zobaczyć, czy jest coś tam ciekawego. Tutaj coraz bardziej słychać, tu jest taka zapora i mocno naoliwione sprzęty, dobrze naoliwione maszyny. Tam jest piękny stawik, do którego na pewno zaraz sobie pójdę, ale najpierw sobie podejdę do tych stajni książęcych, żeby zobaczyć, jak tam wygląda. I myślę, drodzy Państwo, że ja już więcej mówić nie będę o tym obiektywie, tylko będę Państwu pokazywać zdjęcia z dzisiaj, a na sam koniec będą też zdjęcia inne, które nim robiłam. Nie będę Państwu pokazywać zdjęć ludzi tradycyjnie, bo nie mam zgód do ludzi, poza tym nie chciałabym moich znajomych narażać na jakieś nieprzyjemności. W związku z czym zapraszam na resztę filmu, który będzie już raczej pokazem zdjęć i niechaj zdjęcia Państwa przekonają, że ten obiektyw wart jest ceny, zwłaszcza, że cena jego jest niewielka.